Narodziny syna to wspaniała chwila dla kochającej się pary. Książęta pałacu. W ich żyłach płynie królewska krew sprzed 1066 roku. Czy działa tu radio? Niewielu 90-latków wciąż uchodzi za modnych. Nie zmienił się z wiekiem, ale stał się czasem typowym brytyjskim, zrzędliwym starcem. Młody Karol zawsze chciał zadowolić ojca. Wysłano go do szkockiej szkoły, której nienawidził. Był samotny i nękany. Karol udzielił wielu wywiadów, choć nigdy wcześniej nie słyszeliśmy jego wypowiedzi. Coś niecoś wiem. Z dnia na dzień zmienił się jego wizerunek. Z uszatego chłopaczka stał się uroczą, dziwaczną postacią. Długo był kawalerem i nie mógł się ustatkować, aż nagle w jego życiu pojawiła się ta piękna, młoda dziewczyna. Zapytana, czy kocha Karola, Diana natychmiast potwierdza. On zaś rzuca, czymkolwiek jest miłość. Na pierwszych stronach The Sun czytamy dziś o rzekomym romansie księcia z koleżanką ze studiów. Książę Harry jest bardziej podobny do mamy. Obecnie to chyba najbardziej lubiany członek rodziny królewskiej. Nie mam już czegoś takiego jak życie prywatne. Nie zamierzam tu siedzieć, kiedy wszyscy korzystają z Twittera i innych portali. Ludzie widzą w nich część kultury celebrytów. Tak nie jest. Oni uważają się za część historii. Książęta pałacu. Książę Filip. Książę Filip to głowa rodziny królewskiej i patriarcha książąt. Bezwzględny i twardy, szorstki żołnierz, niekiedy mocno przekraczający granice politycznej poprawności. Jego droga od skromnej pozycji do zostania głównym doradcą najdłużej panującej monarchini w historii Anglii to temat na książkę. Urodził się na kuchennym stole na Korfu i został ewakuowany w skrzyni na pokładzie brytyjskiego niszczyciela. Przez lata 20. Filip żył na wygnaniu z rodzicami w Paryżu. Ostatecznie jego rodzice rozstali się. Matka przeszła załamanie nerwowe i trafiła do ośrodka w Szwajcarii. Ojciec popłynął na południe Francji, gdzie zamieszkał z partnerką na łodzi. Po szkole wojskowej w Gordonstoun w 1939 roku Filip wstępuje do Królewskiej Marynarki Wojennej. Był niezwykle przystojny i zawsze wysportowany. Był jak grecki Bóg. Księżniczka Elżbieta dostrzegła, że jest zupełnie inny niż wszyscy. Po raz pierwszy spotkali się, gdy król Jerzy i królowa Elżbieta udali się ze swoimi córkami, Elżbietą i Małgorzatą, aby zobaczyć marynarzy w Dartmouth. Filip, ich kuzyn, został wyznaczony do opieki nad dziewczynkami. Księcia Filipa poznała w 1939 roku, gdy ten był eleganckim kadetem marynarki wojennej w Dartmouth. Widywała go już wcześniej na rodzinnych spotkaniach, ale to właśnie wtedy zaiskrzyło. Niezwykle elegancki i przystojny, jedyny w swoim rodzaju. Dla 13-letniej Elżbiety był uosobieniem wspaniałego, przystojnego księcia. Od tamtej pory liczył się tylko on. Po ukończeniu szkolenia w szkole marynarki wojennej w Dartmouth na początku II wojny światowej zaciągnął się na pancernik HMS Ramilli. Od tego momentu przez całą wojnę zdjęcie księcia Filipa stało na biurku księżniczki Elżbiety.
Wojenna kariera Filipa nabierała tempa. W 1941 roku zaciągnął się na pancernik HMS Valiant. Po awansie na podporucznika trafił na niszczyciel HMS Wallis, stacjonujący w Rosyth, zajmujący się eskortą konwojów. Dalsze awanse uczyniły go drugim kapitanem okrętu w wieku zaledwie 21 lat. HMS Wallis wziął udział w alianckiej inwazji na Włochy z lądowaniem na Sycylii w lipcu 1943 roku. Książę Filip był władczym samcem alfa, choć miał też wesołe usposobienie. Wątpię, by księżniczka Elżbieta kiedykolwiek spotkała takiego mężczyznę. Była przyzwyczajona do specjalnego traktowania, a nagle pojawia się ktoś, kto mówi jej, co ma robić, lubi szybką jazdę i tego typu rzeczy. Była w nim niesamowicie zakochana. Angielscy arystokraci stanowili słabą konkurencję. Nijacy, nierzadko obcokrajowcy i politycznie nieodpowiedni, ponieważ walczyli po stronie Niemiec. Książę Filip, zasłużony żołnierz marynarki królewskiej, był natomiast idealnym kandydatem. W domu rodziny królewskiej. Trwają przygotowania do królewskiego ślubu. Pojawiają się zdjęcia rodziny królewskiej w towarzystwie podporucznika Filipa Mountbattena. Ludzie na dworze nie wiedzieli, kim on jest. Elżbieta była idealną księżniczką. Piękna, dobrze wychowana, wiedziała, jak się zachować. Nikt jednak nie znał księcia Filipa. Zawsze mówił mi, że jest paneuropejczykiem. Mówiono, że jest Grekiem, ale nie miał w sobie ani kropli greckiej krwi. W powszechnej opinii małżeństwo Elżbiety i Filipa było jak z bajki. Setki tysięcy zgromadziło się przed pałacem. Było to jedyne dobre wydarzenie, które zakończyło okropną dekadę. Królewski ślub. Księżniczka Elżbieta i podporucznik Philip Mountbatten, opactwo westminsterskie, 20 listopada 1947 roku. Największe królewskie święto w Wielkiej Brytanii od czasu koronacji obchodzone jest w atmosferze radości i przepychu. Ślub wyznaczył początek nowej epoki elżbietańskiej. Kraj był w opłakanym stanie, a tu nagle pojawia się piękna księżniczka Elżbieta i przystojny oficer marynarki wojennej. To oni mieli wyciągnąć kraj z wojennej otchłani i zapewnić mu świetlaną przyszłość. Lecz to bajkowy ślub wywarł na ludziach największe wrażenie. Wkrótce wołanie ludu zostało wysłuchane, a na słynny balkon wyszli państwo młodzi. Jego siostry nie zostały zaproszone na ślub. Były Niemkami mieszkającymi w Niemczech z ich niemieckimi mężami, z których jeden wciąż przechodził proces denazyfikacji. Musieli być ostrożni. Dla brytyjskiej opinii publicznej małżeństwo Filipa z przyszłą królową było wyczekiwaną ulgą po okresie surowych ograniczeń. Paradoksalnie po zakończeniu wojny racjonowanie było bardziej dotkliwe niż wcześniej. Młoda księżniczka zbiera bony żywnościowe, by kupić koronki na suknię ślubną. To wspaniały romans przystojnego porucznika z dziewczyną z sąsiedztwa, ulubienicą wszystkich, która miała zostać naszą królową. Teraz przedstawiany jest jako stary prawicowy zrzęda. Gdy po raz pierwszy pojawił się na scenie, uważano go za niebezpiecznego lewaka.
Wielu Anglików, a w szczególności dworzan, nie miało pojęcia, kim był ten człowiek. Filip nadal piął się po szczeblach kariery w marynarce. W 1952 roku został mianowany jej dowódcą. Po ślubie Filip pragnął kontynuować karierę w marynarce. Bardzo chciał, aby to zrobił. Rodzina królewska zgodziła się. Filip wyruszył więc na Maltę, gdzie brytyjska marynarka wojenna wciąż posiadała duży kontyngent. Dostał swój własny statek. Ona pojechała tam nie jako księżniczka, ale jako żona kapitana. Po raz pierwszy i jedyny w życiu prowadziła własny samochód, chodziła do fryzjera, spotykała się z przyjaciółmi przy kawie. Miała namiastkę zwykłego życia i marzyła, by trwało to jeszcze przez kilka lat. Po prostu chciała się dobrze bawić. Nic jej nie ograniczało. To było dla niej coś nowego. Myślę, że oficjalnie ona rządziła, ale w życiu prywatnym to Filip przejmował stery. Przez większość czasu zdawał się jej szefować. Kiedyś usłyszałem, jak nawet przeklinał w jej obecności. Niespodziewana śmierć króla zmieniła wszystko. Król nie żyje. Cieszyli się błogim życiem na Malcie, gdzie książę Edynburga przebywał jako oficer królewskiej marynarki wojennej. Ich sielanka została gwałtownie przerwana, gdy dotarła do nich wiadomość o śmierci króla. To książę Filip przekazał tę wiadomość księżnej Elżbiecie, która była zdruzgotana. Ludzie kłaniali się jej. Została nową królową. Dla nich oznaczało to nagły koniec normalnego małżeńskiego życia. Książę Filip był urodzonym żołnierzem. Gdyby nie poślubił królowej, zrobiłby wielką karierę w marynarce, zapewne osiągając stopień admirała. Nagle królowa całkowicie go zdominowała, co musiało być trudne dla dynamiki ich związku. Miał przed sobą perspektywę świetnej kariery wojskowej. Odznaczył się podczas II wojny światowej, początkowo na Morzu Śródziemnym. Przedwczesna śmierć ojca królowej oznaczała konieczność zdjęcia munduru i stanięcia u jej boku. Książę Filip lubi zapracować na wszystko, co osiąga. Nie podobał mu się pomysł nagłego mianowania go admirałem, feldmarszałkiem i dowódcą królewskich sił powietrznych bez żadnych zasług. Kiedy na wczesnym etapie małżeństwa Filip wyruszył w samotny rejs statkiem Britannia, ludzie plotkowali o kłopotach w małżeństwie. Zawsze plotkowano o romansach księcia Filipa. Pamiętam, jak powiedział mi, gdybym spłodził tyle dzieci, ile podobno spłodziłem, nie miałbym czasu na nic innego. Królowa i książę Filip są doskonale dobrani. Związała się z kimś swojej rangi. Pewnego wieczoru wybrałem się z nimi do teatru i zasiadłem w loży królewskiej. W przerwie stanąłem z boku sali z księciem Filipem. Rozejrzał się po zatłoczonej sali, szukając wzrokiem królowej. Była otoczona ludźmi, którzy kłaniali się jej i ściskali jej dłoń. Oparł się o ścianę z drinkiem w ręku i spojrzał na nią nad głowami zebranych. Uśmiechnęła się do niego, a on porozumiewawczo uniósł szklankę w jej kierunku. Z pewnym zaskoczeniem zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy małżeństwem od 25 lat. Te lata minęły nam bardzo szybko. Powtarzał, że jego głównym zadaniem jest umożliwić swojej żonie rządzenie. Wspierał ją w zarządzaniu wszystkimi królewskimi posiadłościami, takimi jak Windsor, Sandringham i Balmoral. Królowa zawsze porusza się w tempie najwolniejszej osoby w kraju, aby nikt nie czuł się pozostawiony w tyle.
Podczas gdy książę Filip był niezwykle energiczny i parł do przodu w swoich działaniach, królowa szła miarowo, bez pośpiechu. Królowa jest głową państwa, ale książę Filip jest głową rodziny. Ludzie muszą się z nim liczyć. Mamy szczęście żyć w szczęśliwych i zgodnych rodzinach. Los obdarzył nas też wspaniałymi dziećmi. Dzieciństwo księcia Filipa było nietypowe. Nie miał poważnych wzorców do naśladowania. Później okazało się to pewnym utrudnieniem, gdy przyszło do wychowania księcia Karola i pozostałych dzieci. Książę Edynburga po prostu nie rozumiał swojego syna. Miał bardzo trudne relacje z Karolem. Nie rozmawiali ze sobą jak ojciec z synem. Z takim ojcem musiało być ciężko. Jego wnuki, książę Harry i książę William, uważają go za pomocnego i opiekuńczego, czego raczej nie powiedzieliby o nim jego synowie. Być może książę Karol zawsze wydawał mu się irytujący, a porażka jego małżeństwa z księżną Dianą była dla niego winą zarówno jego syna, jak i synowej. Sama królowa jako pierwsza przyznała, że książę Filip nie przebiera w słowach. Ma swoje zdanie na każdy temat i nie boi się go wyrażać. Taki ma styl. Nie lubi pogaduszek, nie cierpi błazenady i chętnie prowadzi głębokie, naukowe rozmowy. Zawsze uważałem go za niezwykle zabawnego. Był sympatyczny, niezwykle elokwentny i mądry. Interesował się nowymi technologiami i koncepcjami. Działa tu radio? Jest zabawny i bardzo szczery. Mówi dokładnie to, co myśli. Książę Filip czuł się zobowiązany do przełamywania lodów. Przez 60 lat przyjmował gości i ściskał im dłonie. Sam powiedział mi, że zawsze starał się rozśmieszać ludzi. Robił to za pomocą żartów. Nie zawsze były udane. Przed stacją kolejową spotkał jakiegoś człowieka i zapytał go, skąd jest. Ten odpowiedział, że ze Swansea. Książę Filip odparł, jesteś daleko od domu. Następnego ranka nagłówek w lokalnej gazecie brzmiał książę Filip i Walijczyk z Olds. Zasugerował szefowi kuchni, który odbierał nagrodę, że nie dziwi się, że jest dobrym kucharzem, skoro ma do tego odpowiednie gabaryty. Był naprawdę gruby, ale nie poczuł się urażony i uznał to za zabawne. Książę Filip jest przedstawiany zbyt surowo. Jest postrzegany jako osoba o szorstkim usposobieniu, która rzuca niewybredne komentarze. Ten program nie jest lekarstwem, to profilaktyka. Celem programu jest próba złapania ludzi, gdy są umiarkowanie cywilizowani, a następnie utrzymanie ich w tym stanie. Książę Edynburga tłumaczył się, że on tylko mówi, co myślą inni. Komentarz o skośnych oczach, czy nawet skierowane do aborygenów, nadal rzucacie w siebie włóczniami, to pytania, które inni mogliby chcieć zadać. Często jestem oskarżany o wtrącanie się w sprawy, które mnie nie dotyczą. Mówią mi, że nie wolno mi stawać po niczyjej stronie. Muszę poprawnie wypowiadać się dla prasy. Nie mogę być kontrowersyjny. And in fact, to use a currently okay word of the press, I must not be controversial. Dziennikarzom łatwo jest przyczepić się do rzekomego błędu. Potraktowano go niesprawiedliwie. Wielokrotnie rozmawiałem z nim o jego wpadkach. On uważa za dość przygnębiające to, że są one nieustannie nagłaśniane. Przed każdą podróżą zagraniczną ciężko wzdycha na myśl, że będą tam dziennikarze, którzy czekają na jego kolejną wpadkę. Większość z nas stara się zrobić wszystko, co w naszej mocy, by uczynić życie miejscowych cywilizowanym i znośnym.
Jest bezpośrednim, staroświeckim oficerem wojskowym, który nie znosi głupoty. Czasami zdarza mu się powiedzieć coś, czego być może nie powinien mówić. Wielu ludzi o dobrych intencjach narzeka na zagrożenia związane z zanieczyszczeniem lub degradacją środowiska. Jednak nikt nie chce lub nie jest w stanie podjąć żadnych działań. Wynika to z faktu, że pochodzi z innej epoki. To człowiek z pokolenia, które mówi to, co myśli, a czasem ludziom się to nie podoba. Poruszające przemówienia spłyną niczym ściek pod mostem, jeśli nie pójdą za nimi radykalne działania. Z czasem okaże się, czy osoby u władzy będą w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność i działać wystarczająco szybko, aby temu zaradzić. Myślę, że nie zmienił się z wiekiem, ale z czasem stał się typowym brytyjskim zrzędliwym starcem. Pomimo swoich lat, książę Filip wciąż ciężko pracuje, aby wspierać królową, w czym pomaga mu jego pełna młodzieńczego entuzjazmu postawa. Czy według księcia młodzi ludzie są pełni entuzjazmu, czy raczej leniwi? Są tacy i tacy. Nie chcę generalizować w przypadku młodych, to niebezpieczne. Czy dziś młodzi ludzie są mniej skłonni do podejmowania ryzyka? Niebezpiecznie jest generalizować. Zawsze znajdzie się wyjątek lub cała ich grupa. Kiedy pojawia się grupa młodych imprezowiczów nadużywających alkoholu, wszyscy mówią, jak bardzo rozpita jest dziś młodzież. A przecież w każdym pokoleniu młodzi ludzie takie rzeczy robili. Ci, którzy dziś na młodych narzekają, zapewne też. Wyglądam na eks-imprezowicza? Nigdy nie wiadomo. Ludzie z tego wyrastają. Królowa i książę Edynburga są bardzo konsekwentni. Są tacy, jakimi ich widzimy. Niczego nie udają. Królową otacza wielu lizusów. Fakt, że ma przy sobie mężczyznę, który mówi jej, co myśli, musi być przyjemną odmianą. Osobiste przemyślenia księcia Filipa na temat rodziny i półwiecza małżeństwa. Było to dla nas wyzwanie, ale dzięki wysiłkom i doświadczeniu osiągnęliśmy właściwy podział pracy i równowagę między naszymi indywidualnymi i wspólnymi interesami. Po 50 latach mam naturalnie ogromną skłonność do udzielania rad. Problem w tym, że żadne małżeństwo nie jest takie samo. Jednak to tolerancja jest niezbędnym składnikiem każdego szczęśliwego małżeństwa. Gdy wszystko idzie dobrze, może nie być tak ważna, ale jest absolutnie niezbędna, gdy pojawiają się trudności. Wiemy, że między księciem a królową były kłótnie. Kiedyś pokłócili się o jego styl jazdy, po czym książę zasugerował, że powinna wysiąść z samochodu. Po 60 latach w każdym małżeństwie zdarzają się takie kłótnie. Obawiam się, że książę Filip zbyt często musiał mnie wysłuchiwać. Ciężko go skomplementować, jednak przez te wszystkie lata był moją siłą i wsparciem. Wbrew wielu opiniom, monarchia okazuje się być silniejsza niż kiedykolwiek i ma to wiele wspólnego z księciem Filipem. Myślę, że bez niego instytucja ta mogłaby całkowicie upaść. Książę Karol. Książę Walii jest pierwszym w kolejce do tronu, choć prawdopodobnie będzie jednym z najstarszych książąt, którzy kiedykolwiek na nim zasiedli. Jeśli królowa będzie żyła tak długo jak jej matka, zasiądzie na tronie dopiero w wieku 77 lat.
W niezwykły poniedziałkowy poranek naród szykuje się do świętowania. Książę Karol urodził się w pałacu Buckingham 14 listopada 1948 roku. Zabrano go od niej, gdy miał zaledwie 10 dni, ponieważ po urodzeniu Karola zachorowała na odrę. Nie zbudowali tej wyjątkowej więzi między matką a dzieckiem. Po wstąpieniu królowej Elżbiety na tron w 1952 roku został zarówno następcą tronu, jak i księciem Kornwalii. Opiekowały się nim wtedy głównie nianie. Jedna niania przerażała królową. Była straszna. Królowa naprawdę nie lubiła chodzić do pokoju dziecięcego. Był to kolejny czynnik, który trzymał królową z dala od Karola. Karol miał bliższy kontakt ze swoją babcią niż ze swoją matką. Była najbardziej wyjątkową babcią, jaką można mieć. Byłem jej całkowicie oddany. Pod opieką niani stał się bardziej skryty. Witał się z matką uściskiem dłoni, nie przytulał się do niej. Kiedy królowa wróciła z długiej podróży i wysiadła z pociągu na stacji Paddington, jej syn, który bardzo chciał ją zobaczyć, podszedł do niej, ale nie pocałowała go ani nie przytuliła, tylko uścisnęła mu dłoń. Karol zawsze chciał przypodobać się ojcu. Zawsze pragnął jego aprobaty, której nigdy nie uzyskał. Książę Filip nie rozumiał swojego syna. Uważał, że chłopcy nie powinni płakać. Należało być opanowanym i kontrolować swoje emocje, a Karol tego nie potrafił. W 1958 roku książę Karol został księciem Walii, po tym jak w 1936 roku król Edward VIII abdykował, by poślubić Wallis Simpson. Książę Karol przybywa ze swoim ojcem, najbardziej popularnym chłopcem w szkole. Został wysłany do szkoły w Szkocji, której nienawidził. Był tam samotny i nękany. Byłby o wiele szczęśliwszy gdzieś w Eton, gdzie byłby blisko swojej rodziny, zwłaszcza babci. Przeżył nieszczęśliwy okres wiele kilometrów od wszystkiego, co znał. W rzeczywistości prasa jako całość tak naprawdę nie wiedziała, gdzie jest Gordonstoun i w ich przekonaniu musieliby wspinać się po wrzosowiskach, aby znaleźć to miejsce. Pobyt księcia Karola w Gordonstoun ma na niego negatywny wpływ. Natomiast książę Filip uwielbiał każdą minutę tam spędzoną. Sposób, w jaki Kurt Hahn zaaranżował ten system i całą filozofię. Karol wyrósł na skrytego chłopca, który stał się skrytym mężczyzną. Nie był zbyt pewny siebie. Lord Mountbatten, wuj królowej, zauważył, że nastoletni Karol był nieco zagubiony. Nie był szczęśliwym dzieckiem, ale Mountbatten wziął go pod swoje skrzydła i zaczął przygotowywać go na przyszłość, dodając mu pewności siebie i sprawiając, że poczuł się doceniony. Książę Karol udzielił wielu wywiadów, ale nigdy wcześniej nie słyszeliśmy, jak przemawia. Okazał się bardzo ujmującym człowiekiem o raczej suchym dowcipie. To zmieniło jego wizerunek dosłownie z dnia na dzień. Z niewygodnego, uszatego młokosa, próbującego naśladować ojca, w zachwycającą, choć kapryśną osobowość. Chyba coś bierze. Złapała przynętę, szarpie za linkę. Drodzy państwo, cóż za emocje. To z pewnością wielka sztuka, zdecydowanie wielka. Karol przybywa, by przyjąć tytuł księcia Walii i hrabiego Chester. Miecz, tradycyjny atrybut hrabiego.
Inwestytura księcia Karola odbyła się przed walijskim narodem na zamku Kenawen 1 lipca 1969 roku. Ja, Karol, jej lenny sługa, życia i zdrowia, oddając jej ziemską cześć, przysięgam służyć jej w wierze i prawdzie oraz żyć i umierać w walce przeciw wszelkim wrogom. Akt inwestytury i uroczysta przysięga zostały dopełnione. Pomimo krytyki ze strony radykałów i anarchistów lat 60., Karol przez wiele miesięcy próbował przekonać ich do siebie. Niedawno zatrzymała pana na ulicy grupa anarchistycznych studentów pana Petera Dawsona, którzy stwierdzili, że bogaty książę Kornwalii powinien rozdać całą swoją ziemię i pieniądze. Jest pan bardzo dobrze poinformowany. Staram się podchodzić do tego z pewną dozą współczucia. Nie mogę po prostu stwierdzić, że są w błędzie i przestać ich słuchać. Staram się zrozumieć, o co im chodzi i dlaczego do tego dążą. W latach 70. Karol zasłynął ze swoich romansów z pięknymi kobietami oraz łatwością w nawiązywaniu kontaktów z gwiazdami muzyki i kina. Książę Karol spotykał się z wieloma pięknymi dziewczynami. Długo był też kawalerem, który nie potrafił się ustatkować, co skutkowało niepochlebną opinią prasy. Nazywano go playboyem, który nie chce się ustatkować. Dziewczyny księcia Karola zawsze budziły ogromne zainteresowanie. Za każdym razem, gdy się z kimś spotykał, prasa aż huczała o potencjalnym ślubie. Wszyscy wiedzieli, że jego wybranka zostanie księżną Walii, a pewnego dnia królową. Obsesja na punkcie dziewczyn księcia Karola przerodziła się w szał, gdy w 1980 roku pojawiła się cicha, nieśmiała Diana Spencer. Pamiętam, jak pracując w gazecie poszedłem pewnego wieczoru do teatru, gdzie książę Karol zabrał młodą damę. Gdy w jego życiu pojawiła się ta piękna dziewczyna, jego PR znacznie się poprawił. Wszyscy od razu pokochali Dianę. Kiedy po raz pierwszy pojechała do Balmoral, wszyscy, w tym królowa, książę Filip i wielu członków rodziny uznali, że Diana jest absolutnie magiczna. Chociaż miała królewskie korzenie, nie była podobna do innych dziewczyn, z którymi spotykał się książę Karol. Do tego małżeństwa doszło w dziwny sposób. Wpływ na to miały babcie. Królowa matka i babcia Diany, Lady Fermoy. Ustaliły, że ktokolwiek poślubi Karola, musi być dziewicą. Lady Fermoy zapewniła królową matkę, że Diana jest dziewicą, więc królowa matka uznała, że to właściwa dziewczyna. Wszyscy chcielibyśmy, aby rodzina królewska była podobna do nas wszystkich. Ale co wtedy byłoby w niej wyjątkowego? W latach 70., kiedy Diana Spencer pojawiła się na scenie, większość ludzi nie przejmowała się tym, czy panny młode były dziewicami, czy nie. Kiedy jednak chodziło o rodzinę królewską, wciąż panował ten staroświecki pogląd. Diana była dziewicą, a to czyniło z niej doskonałą kandydatkę. Po ich bajkowym romansie książę Walii poślubił Dianę Spencer 29 lipca 1981 roku w katedrze świętego Pawła. Diana została księżną Walii. Królowa i książę Filip byli zachwyceni perspektywą ożenku Karola z Dianą. Była piękną, uroczą, niewinną młodą dziewczyną i pokładali w tym związku wielkie nadzieje. Konferencja z okazji zaręczyn była przygnębiająca. Zapytana, czy kocha Karola, Diana natychmiast potwierdziła. On zaś rzucił tylko, czymkolwiek jest miłość.
Jest odważna, wiążąc się ze mną. Diana, jak sądzę, zakochana. Oczywiście. Czymkolwiek jest miłość. Musiało ją to bardzo zaboleć. Co powiedziałyby nasze żony, gdybyśmy w dniu naszych zaręczyn wypalili publicznie, czymkolwiek jest miłość? To była wiadomość dla Kamili. Kiedy Kamila poznała księcia Karola, zakochała się. Poszli razem do łóżka, ale to w pewnym sensie automatycznie wykluczyło ją jako przyszłą królową. Książę Karol i Diana mieli 2 synów. Księcia Williama, urodzonego w 1982 roku, i księcia Harry'ego, urodzonego w 1984 roku. Rozłam w związku Karola i Diany zaczął pojawiać się pod koniec lat 80. Jej problemy wynikały z dzieciństwa. W tamtym czasie Karol nie rozumiał tego. Żyła w swoim romantycznym świecie. Czytała romantyczne powieści Barbary Cartland. Myślała, że królewskie życie będzie jak z bajki. Nie miała przy sobie żadnego systemu wsparcia ani rodziny. To właśnie najbardziej poszło nie tak w przypadku Diany. Nikt jej nic nie powiedział. Jednym z zadziwiających sukcesów księcia Filipa jest to, że nikt mu nic nie powiedział. Instynktownie wiedział, jak się zachować. Inni nie zostali wtajemniczeni i to była największa tragedia księżnej Diany. Karol nie wiedział, co robić. Myślał, że to jego wina. Porzucił przyjaciół, których Diana nie lubiła. Pozbył się pracowników, których nie lubiła. Zrobił wszystko, co mógł, aby ją uszczęśliwić. Ona karmiła się adoracją ze strony obcych ludzi. Był to ogromny problem w relacjach z Karolem, ponieważ zamiast być dla niego wsparciem, przyćmiła go. On wygłaszał przemówienia, a prasa je ignorowała i rozpisywała się o fryzurze Diany, jej strojach czy o ewentualnej ciąży. Dla Karola było to niezwykle frustrujące. Królowa była ogromnie zaniepokojona tym, co działo się w małżeństwie Karola i Diany. Martwiło ją szczęście pary i ich zdolność do bycia rodzicami Williama i Harry'ego, których bardzo kochała jako babcia i którzy byli również przyszłością rodziny królewskiej. Królowa jest bardzo świadoma aktualnych trendów. Żyje w tym świecie jak reszta z nas. Wiedziała, że jeśli Diana będzie tak nieszczęśliwa, ich małżeństwo nie będzie miało przyszłości. Nikt nie spotyka się z królową bez wcześniejszego zaproszenia. Diana zwykła jednak czekać na korytarzu, aż wyjdzie ostatni gość królowej, po czym wpadała do środka, płakała i mówiła, że wszyscy jej nienawidzą. Ona nienawidzi swojego męża i wszystkich innych. Królowa, nieprzyzwyczajona do takich konfrontacji moralnych, nie wiedziała, jak sobie z nią poradzić. Królowa wcale nie obwiniała Diany za to, że wszystko poszło nie tak. Wraz z księciem Filipem obwiniali za to bardziej księcia Karola. Ten zaś, jak się później okazało, był już emocjonalnie związany z inną kobietą. Księcia Walii i Camille Parker zaczęto widywać razem w miejscach publicznych. Związki Karola i Diany powodowały liczne problemy dla całej rodziny królewskiej. Kiedy Jonathan Dimbleby zapytał go, czy dopuścił się zdrady, odpowiedział tak, ale dopiero gdy małżeństwo nieodwracalnie się rozpadło. Z jakiegoś powodu opinia publiczna postanowiła mu nie wierzyć, ale uwierzyć w wersję Diany, zgodnie z którą Kamila zawsze była przy nim, więc nigdy nie było dla nich szans. Doszedłem do wniosku, że o wiele łatwiej byłoby mieć 2 żony.
W tamtym czasie wszyscy życzyli mi powodzenia. Mówili, że mam wielkie szczęście, że zaręczyłem się z tak uroczą kobietą. I Bóg mi świadkiem, byłem szczęściarzem, żeniąc się z nią. Przeżyliśmy wiele. To zadziwiające, co robią kobiety, gdy odwrócisz się do nich plecami. Sytuacja szybko się popsuła. Pierwszy sygnał, że małżeństwo się rozpada, pojawił się, gdy pokojówka pałacowa poszła pewnego ranka posprzątać ich pokoje w Balmoral i szybko okazało się, że pokój był zdemolowany, a Karol spał na podłodze w garderobie. Wszystkie pary się kłócą, ale ta nigdy nie przestawała. Przed ostatecznym rozpadem małżeństwa zaczęto plotkować. Pamiętam, jak wysoki rangą doradca królewski rozmawiał ze mną na ten temat. Gdy jedna z pisarek spotkała się z księżną, ta zdecydowała, że chce, aby jej historia ujrzała światło dzienne. Wtedy zaczęła się burza. 14 lat temu napisałam książkę Karol, ofiara czy złoczyńca, która wywołała ogromne zamieszanie. Chciałam zbadać jego relacje z Camillą i odkryć, czy wykorzystał Dianę i znęcał się nad nią. Doszłam do wniosku, że nie było tu żadnych złoczyńców. Wszyscy byli ofiarami. Każde z nich miało swoje potrzeby, ale zarazem nie byli w stanie sobie pomóc. Pałac Buckingham wydał następujące oświadczenie. Z przykrością informujemy, że książę i księżna Walii podjęli decyzję o separacji. Małżonkowie nie planują rozwodu, a ich konstytucyjna pozycja pozostaje nienaruszona. Decyzja ta została podjęta polubownie i oboje będą nadal w pełni uczestniczyć w wychowywaniu swoich dzieci. Diana nadal mieszkała w pałacu Kensington i wychowywała dzieci, lecz jej styl życia i wybór partnerów zaczynał destabilizować nie tylko rodzinę, ale i monarchię. Spotykała się z synem Mohammeda Fayeda, właściciela Harrods. Wiele osób uważało ten związek za bardzo dziwny. Pojechała z chłopcami do Fayedów na południu Francji. Diana została sfotografowana z Doudim. Dla chłopców było to niekomfortowe. Sprawa nabrała rozgłosu. Wrócili do Anglii i polecieli do Szkocji, gdzie mieli spędzić rodzinne wakacje z ojcem. Spałem, gdy jeden z moich szefów zadzwonił do mnie z informacją, że w Paryżu doszło do wypadku. Zginął Dodi Fayed i przypuszczalnie księżna również. Wstałem, ubrałem się. W środku nocy pobiegłem prosto do studia. Nadawaliśmy o tym w kółko przez cały następny tydzień. Początkowo załodze karetki udało się utrzymać księżną przy życiu, ale jej serce przestało bić, zanim dojechali do szpitala. Chirurdzy walczyli o jej życie przez 2 godziny. O 3:00 nad ranem czasu londyńskiego poinformowali o niepowodzeniu i ogłosili, że księżna Walii nie żyje. To na Karolu spoczywał obowiązek przekazania Williamowi i haremu wiadomości o śmierci ich matki, co musiało być niezwykle trudne. Z punktu widzenia mediów tydzień po śmierci Diany był niezwykle długi. Królowa przebywała w Balmoral. Byli z nią książę Karol oraz książę William i Harry. Starała się dodać sił swoim wnukom, aby mogli przyjechać do Londynu i przetrwać ogromną próbę, związaną z głośnym i wyjątkowo medialnym pogrzebem ich matki. Diana ofiarowała swoim dzieciom prawdziwą miłość i bezpieczeństwo na początku ich życia. Personel ją uwielbiał. Często zabierała Williama i Harego do kuchni na herbatę i przysmaki.
Jeśli jednak podawano ją na górze, zabierała chłopców do kuchni, by podziękowali obsłudze. Camilla Parker Bowles była w długoletnim związku z księciem Karolem. Od czasów jego konfliktu z Dianą aż do stopniowego wzmocnienia jej relacji z Karolem po śmierci księżnej. Jej babcia była kochanką poprzedniego księcia Walii. Kiedy spotkali się po raz pierwszy, powiedziała księciu Karolowi, że jej babcia sypiała z jego dziadkiem. Jak miałby jej odmówić? Książę Karol i Camilla Parker Bowles pobrali się 9 kwietnia 2005 roku. Przy Dianie zawsze był spięty, pojawiały się kolejne dramaty. Natomiast Camilla go rozumie. Była jego kochanką i miłością życia przez 50 lat. Karol wiele osiągnął w swoim życiu, lecz nigdy nie otrzymał gratulacji od swoich rodziców. Królowa uważała, że sposób, w jaki Karol działa, to jak rozmawia z ministrami czy popiera dość kontrowersyjne sprawy, jest niebezpieczne dla monarchii. Księciu Karolowi nie było łatwo pokonać przepaść między sztywnym poglądem ojca na bycie mężczyzną, a jego własnym, bardziej wrażliwym podejściem. Jako 70-latek nadal stara się podkreślać swoją indywidualność. Miło jest dowiedzieć się, że obchodzę urodziny razem z ciastkiem. Naprawdę troszczy się o ten kraj i jego ludzi. Odwiedzał regularnie żołnierzy na misjach w Afganistanie czy w czasie wojny w Zatoce. Kiedy byłem królewskim korespondentem, nigdy nie wątpiłem, że wie, na czym polega moja praca. Współpraca z księciem Karolem nie zawsze była łatwa, ale później zacząłem doceniać fakt, że mamy księcia Walii, który nie boi się mówić tego, co myśli. Królowa nie może tego robić. Jej opinie muszą być ostrożne i neutralne. W ciągu stulecia uczyniliśmy z tego miejsca śmietnik. Ścieki, które bezmyślnie wlewamy do wody, zagrażają równowadze ekologicznej. Książę Karol pozostaje królem w oczekiwaniu, gotowym wnieść swój wkład. Wątpię, by nadal chciał wypowiadać się na każdy temat. Wie, że zadaniem monarchy jest utrzymywanie neutralnego stanowiska. Ze względu na długie panowanie królowej Elżbiety, książę Karol raczej nie wzbudzi takiej ekscytacji, jaka towarzyszyła młodziutkiej królowej. Ten zaszczyt przypadnie najpewniej księciu Williamowi. Książę William. Książę William jest starszym synem księcia Walii i księżnej Walii, Diany. 29 kwietnia 2011 roku po ślubie z Kate Middleton królowa nadała mu tytuł księcia Cambridge. Książę William urodził się 21 czerwca 1982 roku w szpitalu St. Mary's w Paddington w Londynie. Wyszedł książę Karol i był ogromnie podekscytowany. Wspiąłem się na barierkę, podszedłem i pogratulowałem mu, ściskając jego dłoń. Jak ma się księżna? Dziękuję, dobrze. A syn? Wspaniale, dzięki Bogu. Wygląda już jak człowiek. Która strona najpierw?
Po ukończeniu przedszkola Jane Minor książę został uczniem Wetherby School w Londynie, gdzie uczęszczał od 1987 do 1990 roku. Od najmłodszych lat zdawał sobie sprawę z czekających go wyzwań. Jakiś dzieciak zapytał Williama, to prawda, że znasz królową? A ten spojrzał na niego i odparł, masz na myśli babcię? Pamiętam, jak kiedyś usiłował wbiec na boisko do gry w polo. Złapała go niania i zbeształa. Na twarzy Williama pojawiły się łzy, po czym pobiegł do matki, a ta posadziła go sobie na kolanach i zaczęła uspokajać. William i Harry dorastali w skomplikowanym domu. Uwielbiali swoją matkę, a ona uwielbiała ich, podobnie jak ich ojciec. Książę Karol okazał się kochającym i troskliwym ojcem, którego chłopcy bardzo lubią. Gdyby książę Karol posłuchał księżnej Diany, zobaczyłby, że charaktery ich synów są różne i wymagają innego podejścia do ich wychowania. Ich matka chciała, aby byli wychowywani w określony sposób i to jej się udało. Zabierała ich do McDonalda, zabierała na spacery, aby zobaczyli ludzi bezdomnych i próbowała uświadomić im, że jako książęta są wyjątkowo uprzywilejowani i nie każdy miał takie szczęście. Diana ofiarowała swoim dzieciom prawdziwą miłość i bezpieczeństwo na początku ich życia. Chciała, aby bawili się z innymi dziećmi i byli wolni. Książę William pod wieloma względami przypomina swoją matkę, choć charakter ma po Windsorach. Od września 1990 do 1995 roku książę uczęszczał do szkoły Ladgrove w Berkshire. Z czasem książę William przejawiał więcej łagodnego i ciepłego charakteru swojej matki. Od lipca 1995 roku chodził do Eton College, gdzie uczył się geografii, biologii i historii sztuki. Przyzwyczaił się do tego, że jego rodzina ciągle znajdowała się w centrum uwagi mediów, ale teraz trafiali na pierwsze strony gazet z nieciekawych powodów. Rodzina królewska przypominała normalną rodzinę. Za bramami pałacu mierzyli się z normalnymi problemami i emocjami. W rzeczywistości żyli pod większą presją niż my wszyscy, gdyż ich ruchy były dokładnie obserwowane. Jeśli związek przechodzi kryzys, kamery są w stanie to wychwycić. Tak było w przypadku księcia Karola i Diany. Książę Filip powiedział mi kiedyś, takie rzeczy zdarzają się w każdej rodzinie. Radzą sobie z tym tak jak wszyscy, a ich reakcja była podobna do reakcji rodziców z ich pokolenia. – 31 sierpnia 1997 roku. Księżna zmarła po około 4 godzinach od strasznego wypadku. Karol przyszedł wczesnym rankiem i przekazał im wieści. Nie wiadomo, co działo się w tym pokoju. To musiało być absolutnie druzgocące.
Ludzie naciskali na królową, by wyszła do nich, więc ona i chłopcy pojawili się przed bramą Balmoral. Widok tych wszystkich kwiatów i zniczy musiał być dla nich bolesny. Książę William wykazał się wielką odwagą w kolejnych dniach po śmierci Diany. Przyjmował kondolencje od ludzi, ściskał im dłonie i dziękował za miłe słowa. To był dowód jego siły. Bardzo dziękuję. Miał w sobie naturalny wdzięk i szlachetność, by przezwyciężyć osobistą traumę. Książę William miał zaledwie 15 lat, gdy księżna Diana zginęła w Paryżu w 1997 roku. Wraz z księciem Harrym szli w kondukcie za trumną matki, co stało się jednym z najbardziej przejmujących obrazów XX wieku. Ilekroć widzę zdjęcia książąt za trumną księżnej Diany, przypominam sobie, jak wszyscy czuliśmy się zdruzgotani ogromem ich straty. William początkowo nie chciał iść z konduktem, uważając, że cała sprawa przerodziła się w okropną medialną szopkę. Jednak książę Filip ostrzegł go, że będzie tego żałował, kiedy będzie starszy. Obiecał mu, że pójdzie z nim. Był niezwykle wspierającym dziadkiem. Jest taki moment, kiedy przechodzą pod białą ścianą, sądząc, że kamery ich nie widzą. A książę Filip pochyla się, pytając go, czy wszystko w porządku. Właśnie tego oczekuje się od dziadka w takich chwilach. Stałem przed opactwem westminsterskim. Było cicho i bardzo tłoczno. Słychać było tylko stukot kopyt koni, przejeżdżających obok trumny i łkanie ludzi. Nie płacz, ale głośne łkanie. Nie móc już nigdy wypowiedzieć słowa mamo brzmi jak drobnostka. Dla mnie jest to już tylko słowo, puste i przywołujące jedynie wspomnienia. Jak tylko pogrzeb się skończył, pojechali z ojcem do Highgrove. Nie oglądali telewizji, nie czytali gazet. Po prostu spędzali czas z tatą. Nagle świat mógł zobaczyć, że tak naprawdę kochali swojego ojca, co zresztą zawsze robili. Zawsze był dobrym ojcem. Letnia sesja zdjęciowa książąt była pierwszą w wiejskiej posiadłości rodziny, a kamerzyści mieli okazję przyjrzeć się im z bliska. Książę Karol i Harry czekają przed domem na księcia Williama, który podjeżdża samochodem wynajętym na lekcję jazdy. Jego publiczne wystąpienia dla mediów wydawały się nieco dziwne, jakby nadal miał im za złe, że prześladowali jego matkę. Sesje zdjęciowe w Highgrove zorganizowano tak, by książęta mogli cieszyć się resztą lata w spokoju. Podczas gdy William dorastał w pałacu Kensington, Kate spędzała dzieciństwo w wiktoriańskim domu w wiosce Bradfield Southend. Czerwona róża dla księcia Williama po dniu, w którym podbił serca Szkotów. Niegdyś nieśmiały książę znalazł się w centrum uwagi. Co człowiek musi teraz znosić? Co człowiek musi teraz znosić, mówił w nowym centrum tańca w Edynburgu. Wcześniej w Glasgow 19-latek został powitany jak gwiazda, gdy przybył do jednego z najbiedniejszych osiedli miasta. Zmęczony obecnością mediów, William postanowił spędzić lata studenckie z dala od nich i królewskiego życia. Książę z urokiem zwykłego chłopaka oczarował emerytów. Mówił, że nie może się doczekać studiów.
To świetne miejsce i świetna społeczność. Po roku przerwy, w którym odwiedził Chile, Belizę i Afrykę, książę William podjął studia na Uniwersytecie w St. Andrews w szkockim Firth. Miasto St. Andrews na wschodnim wybrzeżu Szkocji było idealnym wyborem. Małe, odosobnione, z zamkniętą społecznością studencką. Uczelnia uchodzi za najlepszą w Wielkiej Brytanii. Książę William pojawił się w miasteczku wraz ze swoim ojcem i został przywitany jak lokalny bohater. Zanim wziął udział w pierwszym wykładzie z historii sztuki, już był celebrytą. Przed przyjazdem do St. Andrews książę oświadczył, że chciałby być traktowany jak zwykły student. Jednak gdy połowa miasteczka przybyła, by go powitać, wydało się to odległą perspektywą. Miło mi. Bardzo dziękuję. Między pałacem a prasą zawarto dżentelmeńską umowę, że zostawią go w spokoju, aby mógł studiować bez nękania przez paparazzich. Nie wierzyłem, że umowa się utrzyma, ponieważ znam natarczywość brytyjskich mediów. Pamiętali jednak o Dianie i jej tragicznej śmierci, a także o tym, jak była prześladowana przez paparazzi. Raczej nie chcieliby mieć na sumieniu kolejnej ofiary. To historyczne porozumienie między pałacem a prasą oznaczało, że William miał szansę być normalnym, choć bardzo sławnym studentem. W kolejnych latach nie zmienił się. Dojrzał i kontynuował naukę. Miał dobre wyniki, a na uniwersytecie znalazł miłą, atrakcyjną dziewczynę. William pierwszy rok mieszkał w domu akademickim St. Salvador. To tam poznał Kate Middleton. Na drugim roku studiów zamieszkali razem na jednej z najbardziej ekskluzywnych ulic St. Andrews, wynajmując mieszkanie z dwójką innych znajomych. To tutaj ich romans rozkwitł, choć minęło kolejne 18 miesięcy, zanim ich związek został ujawniony prasie, gdy para została sfotografowana na nartach w szwajcarskich Alpach. To książę William spędzający weekend na stoku w Clostis ze swoim ojcem, księciem Walii, na oczach fotografów. Oczekiwano, że w zamian paparazzi wycofają się, pozwalając rodzinie królewskiej odetchnąć. To dlatego książę William miał być poirytowany, a pałacowi oficjele wściekli na wiadomość o dzisiejszym wydaniu The Sun. Paradoksalnie książę William wydawał się być całkiem wyluzowany w obecności prasy i chętnie żartował z fotografami, z których wielu zna z imienia. Oglądałeś wczoraj mecz, Will? Może i oglądałem, Arturze. I co myślisz? Jestem zawiedziony, ale i szczęśliwy, bo wciąż jesteśmy mistrzami świata. Arthur Edwards, wieloletni fotograf dziennika The Sun, uważa, że książę William nie do końca był ofiarą. Pierwsze strony dzisiejszego The Sun poświęcono historii rzekomego romansu księcia z koleżanką ze studiów. Pierwszą poważną sympatią księcia ma być Kate Middleton, jego współlokatorka z St. Andrews. Potem nikt już nie zaprzeczał, skoro każdy mógł zobaczyć to zdjęcie. Pisano, że Will znalazł wybrankę, choć tak naprawdę spotykał się z nią już od dłuższego czasu.
Wilhelm Wales. Życie Kate miało się zmienić diametralnie. Była normalną dziewczyną z Marlborough College, a miała stać się jedną z najbardziej fotografowanych kobiet na świecie. Wywiad? Dziś będzie tu Karol. Mieli kilka rozstań, ale przez długi czas byli bardzo zgraną parą. Zupełnie nie jak Karol i Diana. Książę William i Kate Middleton rozstają się. Była to wspólna decyzja i choć rozstali się już wcześniej, tym razem jest ona ostateczna. Rozstanie Williama i Kate. Nie byłam z tego powodu szczęśliwa, ale stałam się silniejsza. Wiele dowiedziałam się o sobie. Cenię sobie tamten czas. O tak. Stadion Wembley, 1 lipca 2007 roku. Z okazji 46. urodzin księżnej Diany, William i Harry zorganizowali koncert w hołdzie swojej matce. Spotkali się z gwiazdami hip-hopu i niedawno reaktywowanym zespołem Take That. Mówiło się też o zejściu się księcia Williama i Kate. Było wiele spekulacji na temat tego, czy Kate i William wrócili do siebie. Dzień przed koncertem zapytałam go, czy zaprosi Kate. Przyjdzie wielu moich znajomych. Możesz powiedzieć coś więcej. Przyjdzie wielu znajomych i zamierzamy się bawić świetnie. Zręczny unik. Dyplomatyczny. Zamiast burzliwego, bajkowego romansu księcia Karola i Diany, związek Williama z Kate Middleton był bardziej tradycyjny. Aż do 29 kwietnia 2011 roku, kiedy to para wzięła ślub. Miała wspaniałą sukienkę, pierścionek Diany i cieszyła się każdą chwilą. Chociaż było nerwowo, był to bardzo szczęśliwy moment w ich życiu. Nigdy nie widziałam Williama tak szczęśliwego. Po raz pierwszy od 1660 roku następca tronu żeni się z osobą z ludu. Książę William jest szczęśliwym mężem kobiety, która pod każdym względem jest idealna. Kolejna rodzina królewska. Kolejna bajkowa historia. Rodowód ma obecnie mniejsze znaczenie. Liczy się to, że jest ona odpowiednia do roli królowej. W Sandhurst odbył się ciężki trening. Książę wziął udział w ćwiczeniach. 44-tygodniowe szkolenie jest niezwykle wyczerpujące. William nie unikał dźwigania ciężarów. Książę Cambridge wstąpił do Królewskiej Akademii Wojskowej w Sandhurst i został mianowany oficerem armii w grudniu 2006 roku, dołączając do kawalerii w randze podporucznika. W przeciwieństwie do wielu młodszych ludzi skłóconych ze swoimi rodzicami i dziadkami, chłopcy są wyraźnie przywiązani nie tylko do Karola, ale także do swojej babci.
Nie ma wątpliwości, że królowa i książę William dobrze się dogadują. William bardzo ją ceni. Kiedy uczęszczał do Eton, szkoły tuż obok zamku Windsor, regularnie spotykał się z babcią na herbacie. Ona zapoznała go z tajnikami swojej pracy. Książę ukończył szkolenie na pilota RAF-u w Królewskich Siłach Powietrznych, a uprawnienia uzyskał we wrześniu 2010 roku. Dziś, 22 lipca 2013 roku, z pokorą witamy przyszłego króla, pierworodnego jego królewskiej wysokości księcia i księżnej Cambridge, trzeciego w kolejce do tronu. W 2013 roku książę i księżna Cambridge ogłosili narodziny swojego pierwszego dziecka, Jerzego Aleksandra Ludwika. Ich drugie dziecko, Karolina Elżbieta Diana, urodziło się w 2015 roku. Oba maluchy urodziły się zgodnie z nową królewską tradycją w szpitalu St. Mary's w Paddington. Jest bardzo kochającym i szczęśliwym mężem i ojcem. Uwielbia swojego syna i córkę. Nie ma wątpliwości, że wpływ Kate był ogromny. Książę Harry. Jest boski. Ten uśmiech. Kochamy go. Książę Harry ma wyjątkowy charakter. Od chwili narodzin 15 września 1984 roku Harry był znany ze swojego bezczelnego humoru i skłonności do szalonych zachowań. Po przedszkolu pani Minor został uczniem Wetherby School w Londynie, a następnie dołączył do swojego brata Williama w szkole Ladgrove w Berkshire. W asyście mamy książę Harry w eleganckim garniturze pomaga w kontroli Gwardii Honorowej. Następnie zakłada mundur, by posmakować służby w królewskiej armii. Książę Harry jest najbardziej naturalnym i szczerym członkiem rodziny królewskiej. Ludzie go lubią nie dlatego, że jest księciem, ale dlatego, że jest sobą. Po raz pierwszy zaangażował się w publiczne wystąpienie. Przekonał się też, że jako syn księżnej mógł liczyć na pewne książęce przywileje. Księżna opowiadała żołnierzom, że jej syn uwielbia wszystko, co związane z wojskiem. Choć jeszcze młody, książę Harry postanowił do nich dołączyć. Książę Harry, podobnie jak jego brat, uczęszczał do Eton College. Jest dużo poważniejszym facetem, niż się o nim mówi. Może nie jest najwybitniejszym studentem, ale to gość, który lata helikopterami. Był nawet na biegunie południowym. Najsłynniejszy uczeń Eton wraca dziś na zajęcia, ale księciu może być trochę trudno skoncentrować się na nauce. Miniony weekend był dla niego bardzo intensywny. 18 urodziny oznaczały dla niego przejęcie roli matki i pełnienie królewskich obowiązków.
To nie przypadek, że pierwszym przedsięwzięciem księcia była wizyta na Great Ormond Street w Londynie. Diana była prezesem szpitala dziecięcego aż do swojej śmierci. 5 lat później książę zobowiązał się kontynuować rozpoczętą przez nią działalność charytatywną. Decyzja Harry'ego o podjęciu inicjatywy jego matki spotkała się z aprobatą księcia Walii, który bez wątpienia odetchnął z ulgą, widząc, że problemy jego najmłodszego syna z alkoholem i narkotykami są już za nim. Może być księciem playboyem, jeśli tego chce, ale stać go na więcej. Zdarzały się z nim starcia, w których próbował zdenerwować mnie swoimi historyjkami. Mamy 3 Harrych: wrażliwca, bojownika i głupka. Ludzie kochają jego wszystkie oblicza. W tej chwili jest najbardziej lubianym członkiem rodziny królewskiej. Przed kamerą lub wystąpieniem publicznym jest bardzo zdenerwowany, ale to dodaje mu naturalności i uroku. Harry musi ustalić, co powinien robić rezerwowy syn, a naśladowanie swojej matki, która miała podobny problem z tożsamością jak książę Karol, to sprytne posunięcie. Bycie drugim synem jest bardzo trudne, ponieważ nie ma konkretnej roli. Jest po prostu księciem lub członkiem rodziny. Nagraj to. Nie masz butów. Mało to wytworne. Weź moje, Markus je ma. Wszyscy skupiają się na najstarszym dziecku, tak jak to było w przypadku Williama. Diana bardzo starała się do tego nie dopuścić, ale to musiało się stać. Nie robię tego na pokaz, zawsze je czyszczę. Grałem wczoraj, nie było czasu. Niech ktoś inny zrobi to za ciebie. Po zakończeniu szkoły średniej zrobił sobie rok przerwy. W tym czasie książę Harry zajął się trudną sytuacją sierot w Lesotho. Podobnie jak wszyscy książęta, Harry zdecydował się na karierę wojskową, wstępując do Królewskiej Akademii Wojskowej w Sandhurst w 2005 roku. Rok później otrzymał stopień podporucznika w kawalerii królewskiej. Harry was commissioned in April 2006 as a second lieutenant in the Household Cavalry, Blues and Royals. Cieszymy się, że mamy tak wiele rodzin. Często 2 lub 3 synów służy w siłach zbrojnych, co jest niewiarygodne. Jako rodzic cały czas się martwisz. Może się nam wydawać, że jeśli jesteśmy tutaj, to ze wszystkim sobie radzimy. To nie to samo. Dla wszystkich, którzy zostali w tyle, to straszne. Pomimo obaw ojca o jego bezpieczeństwo, książę Harry odbył czynną służbę podczas 2 misji w Afganistanie, kończąc swój drugi przydział jako drugi pilot i strzelec pokładowy. Nie było to zrobione źle, po prostu... Zawsze liczyłem na awans. Przybyłem tu w Wigilię Bożego Narodzenia. Większość chłopaków była wkurzona, że tu jestem, bo przez pierwsze kilka dni nic się nie działo. Ale teraz sprawy znów nabierają tempa. Będziesz zabijał wrogów? Tak, to konieczne. Strzelamy, kiedy musimy. Odbieramy życie, by ratować życie. Dla nas najważniejsza jest eskorta, jeśli ktoś zostanie ranny. Idziemy prosto na nich, oddalając możliwość ataku rebeliantów. Widząc nas, wycofują się. Odznaczając się odwagą, Harry stał się ważną postacią. To moje łóżko. Nawet go nie ścielę, tylko to rzucam i gotowe. Nieźle. Harry to imprezowicz. Zawsze będą z nim problemy.
Wielokrotnie wychodził z nocnych klubów i atakował fotografów. Pijackie eskapady tylko upodobniły księcia Harry'ego do zwykłych ludzi. Ale czy naprawdę jest tylko księciem błaznem? Każdy występek Harry'ego wyciekł do prasy. Wszyscy uwielbiali, jak jest po prostu księciem Harrym. Jak ten słynny striptease w Vegas. To był klasyczny przykład tego, że jestem za bardzo żołnierzem, a za mało księciem. Nie chcę mówić, co ja o tym myślę, co myślą inni. Ostatecznie po prostu zawiodłem samego siebie, zawiodłem moją rodzinę, zawiodłem innych ludzi. Niemniej była to prywatna sprawa i każdy oczekiwałby pewnej dozy prywatności. Nie śpieszy mu się do ślubu. Nie musi, bo William i Kate mają potomstwo i kwestia sukcesji jest załatwiona. Chciałby kogoś znaleźć, ale jest równie świadomy tego, jak trudna będzie to rola dla jego partnerki. Będzie bez przerwy w centrum uwagi. Zarówno Chelsea, jak i Cressida bardzo go kochały, ale żadna z nich nie miała ochoty na takie życie. Im więcej rodziny i dzieci będą mieli William i Kate, tym więcej ludzi będzie chciało niegrzecznego Harry'ego. Nie mogę się doczekać, kiedy wrócę i po prostu usiądę na kanapie. To będzie zabawne po skakaniu na czołgu. Wszędzie mam siniaki. Nie będzie miał chwili wytchnienia. Ludzie będą chcieli więcej Harry'ego, ponieważ wciąż jest kawalerem. Zanim książę Harry zakończył służbę wojskową w 2015 roku, awansował na kapitana. W oświadczeniu wydanym przez Pałac Kensington książę Harry zaznaczył, jak ciężko było mu odejść z wojska. Kiedy z nim rozmawiałem, powiedział jasno: mam 30 lat, osiągnąłem wiek, w którym większość moich rówieśników z wojska już odeszła. Najwyższy czas spróbować czegoś innego. Często mówił o przyjaźniach nawiązanych w wojsku, na przykład z kapralem McBeanem. Został on ciężko ranny w Afganistanie. Naprawdę lubi pomagać. Na przykład w ramach akcji charytatywnych na rzecz rannych żołnierzy. Nie chcemy litości, ale możliwości rozwoju i pokonania choroby. Spędzasz z nimi dużo czasu. Widzę, że jesteś przy nich naprawdę odprężony. Dzięki nim czujesz się czasem trochę pokorniejszy? Nie, absolutnie. Uwielbiam spędzać z nimi czas i myślę, że z grubsza wiem, przez co przechodzą. Tęsknisz za armią? Częściowo. To kolejny powód, dla którego będę z nimi związany do końca życia. Żołnierskie, czarne poczucie humoru zawsze będzie mi towarzyszyć. Może i książę Harry nigdy nie zostanie królem, ale jako typowy Spencer będzie zawsze chętnie służył innym i zaskarbi sobie ich sympatię. Życie księcia Harry'ego może i znajduje się teraz na rozdrożu, ale raczej nigdy nie zniknie w cieniu. Przez ponad 60 lat królowa panowała nad Wielką Brytanią i całą wspólnotą narodów. Elżbieta II jest matroną książąt pałacu. Jako żona, matka, babka, a teraz prababka, zadbała o poczucie obowiązku, które łączy Windsorów. Książę Filip powiedział mi kiedyś, kiedy Elżbieta została królową i pojechała na tournée we wczesnych latach 50., miliony ludzi wyszły na ulice i wiwatowały. Gdyby cieszyła się z tej atencji, byłoby to dla niej szkodliwe. Wiedziała, że ten rozgłos i uwielbienie nie były dla niej, ale dla pozycji królowej. Kiedy została królową, wielu wciąż wierzyło, że została namaszczona przez Boga. Istniał inny układ klas. Establishment był wszechwładny, a rodzina królewska nie rozmawiała z prasą. To poczucie dystansu, które z czasem zostało zniwelowane. Powiedziałbym, że to sposób, w jaki inni myślą, że chcemy żyć, a niekoniecznie sposób, który sami byśmy wybrali.
Królowa pokazała książętom, że służba musi być zawsze ważniejsza od osobistych przyjemności. Myślę, że nie widziała jeszcze nowego filmu o swoim życiu, ponieważ nie interesuje się sobą, nie czyta o sobie, nie jest sobą zaabsorbowana. Nie należy do pokolenia egocentryków, nie jest drażliwa, jest dyskretna, wykonuje swoje obowiązki. Wpływ na nią miały dwa czynniki. Jednym z nich była postawa jej wuja Edwarda, który był królem tak krótko, że nawet nie został koronowany. To zaszczepiło w niej ideę, że nie porzuca się swoich obowiązków. Kontynuowała to, co robił jej ojciec. To gotowość do poświęcenia się dla narodu odróżnia przyszłego króla od księcia. Widzieliśmy, co książę William robi w Australii i Nowej Zelandii. Rodzina królewska jest jeszcze bardziej istotna w XXI wieku, niż byśmy tego chcieli. To 4 pokolenia rodu Windsorów. Książę Filip, książę Karol, książę William, książę Harry i książę Jerzy. Ma charakter. Podbija serca i umysły ludzi. Trudno przewidzieć, jakim będzie królem. Czy ta instytucja w ogóle będzie istnieć? Najpewniej tak. Starsze pokolenie książąt może czuć dumę, widząc, że młodzi książęta podtrzymali istotę monarchii, którą jest jednoczenie ludzi. Tekst polski Aleksandra Urbańczyk. Czytał Maciej Więckowski.